freedom. We take the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj porozmawiamy sobie o nowym dowódcy Openfield łuczników. Jest ze mną tutaj Pretol. Siema. Poprosiłem Pretola, żebyśmy mogli tutaj sobie przegadać tego nowego dowódcę, żebyśmy też mogli omówić, jak Shire się prezentuje, jeżeli chodzi o jej statystyki, no bo jak wiecie, no to długo nie wiedzieliśmy, jakie statystyki będą i co będziemy dostawać. Po pierwszych informacjach, jeżeli chodzi o jak i Openfield, jak i taki garnizon, nie wyglądało to zachęcająco, lecz po wczorajszych informacjach nagle się dużo zmieniło, więc zaczynamy. Jak dobrze widzicie, to jest Shire Al-Dur, czyli jakaś arabska księżniczka to była? Pretor, kojarzysz może, ona się tutaj do nas, że tak powiem, pojawiła? Ale pod jaki kraj ona jest, jakby tak powiedzieć, tutaj podłączona? Arabia. Po nazwie bym powiedział, że coś arabskiego. No też tak mi się zdaje. Dobra, przelećmy sobie może od razu, sekundka, tylko odpalę sobie dobry, tak, przejdźmy sobie od razu do pierwszego skilla tej pani. Jak widziałeś pierwszy skill, jak oceniasz, jeżeli chodzi o Tree of Life? Jeżeli damage i to leczenie? Retol? No bardzo, ja się cieszę, że oni coś nowego kombinują, no nie? Że nie masz tak, że co te parę miesięcy wychodzi AOE, meta dowódca, musisz go robić, tylko wiesz, wyjdzie dowódca, nie wiadomo czy jest dobry czy nie, ale na pewno jest odkreślony pod mainów, czy tam pod określone osoby, nie jest dla każdego i że nie jest tylko ciśnięte wedge, hunter, hunter i tak samo przy tym dowódcu możesz już myśleć z formacją tą podlecenia, co wprowadzili z pół roku temu. Tam widziałem, że chyba też coś normal damage ma, też, no ja się cieszę, że tak jak z Belizariuszem, że nie jest to właśnie jakiś meta i tak dalej, tylko masz na arkę do sfarmowania swoje jakby tam przystosowania. Także podoba mi się, że jest na pewno coś skombinowane, że to nie jest właśnie jakiś tam zwykły damage, coś tam, tylko masz tu jakiś heal, strength, as true damage, jakieś procenty policzone, no mi się podoba. Samo to, że ona daje, czy narzuca speed reduction 50%, więc to jest kolejny dowódca, który też potrafi złapać jakiegoś innego, szybkiego, powiedzmy przy kawalerzystę, no bo w sumie 50% to jest dużo, nie? Jeżeli chodzi o redukcję speeda. Więc to też jest kolejna fajna wersja pod Openfield. Już nie mówimy o leczeniu, bo leczenie ona ma... No jak przejdziemy dalej po kolejnych drzewkach, to... czy po skillach, to ma normalnie coś, co no wgniata w fotel. Nie będę ukrywał, ale ma naprawdę mocne te swoje umiejętności. Więc no... Ja uważam, że ten dowódca będzie na pewno grywalny. Możemy powiedzieć open, że będzie na pewno grywalny. Jak i gdzie, to możemy tylko tam myśleć, jak to będzie łączone. Wielu osób pisało właśnie, że Zydylianki i tutaj Shire'a. Niektórzy już mają jakieś inne też tam zastosowania. No zobaczymy oczywiście też. No ja nawet mam połączenie jakieś z Trajanem lub Ethelfredem jako support masz. Tak, to też mogło być. Grałeś Trajana pod buff i Ethelfreda pod slowa w polu. Tak, no. Czy Mulan pod buffy. Teraz może właśnie ona będzie pod takim marsz nerfami, nie? Tak, bo wtedy przeżywalność Trajana na przykład się by dłużej utrzymała, plus Trajan daje buffy na całe ten, więc to też, no na pewno będzie grywalny ten dowódca, nie masz co jakby tak powiedzieć, się rozpatrywać bardziej, więc ja tu się klepię w pierś, że jednak dowódca, czyli jednak wysłuchała to, co powiedziałem, że jeżeli oni mogą tylko tych dowódców pociągnąć tylko wtedy, kiedy dadzą im dobre statystyki i zrobili to. Przejdźmy może do drugiej umiejętności, czyli Strange of the Sultan. Mamy tutaj 35% punktu zdrowia, jeżeli chodzi o umiejętność. No i oczywiście speed bonus 20%. Mi się wydaje, że to są jak dla łuczników bardzo dobre statystyki, jeżeli chodzi o drugą umiejętkę. To co łucznicy lubią. Jest to wysoko, jak połączysz z Zugę, no to wiesz. Tak, to jest... Zugę też ma dużo HP.
Tak, to jest to, co ucznicy lubią, nie? Bo punkty zdrowia, no to ucznicy lubią, nie? Ta większość ma set Dragon's Breath'a, który nie jest zbyt tankowny. Mhm. Trzecia umiejka, Death of the Devotion. Fire Trophy, tu mamy 10% less normal damage, tak? Oczywiście to są jakieś ograniczenia, ten 10% less normal damage, tak jak przy Smite było. Co tu jeszcze mamy, że tam leczymy się 500, Mighty Healing Factor 500, to jest oczywiście mało. To mi się zdaje, że z tych wszystkich, jak przeglądałem wcześniej, to jest chyba taka najsłabsza ta umiejka, tak mi się zdaje. Nie wiem, jak ty na to patrzysz. Ale z tych wszystkich mi się zdaje, że Tak to jest samo jak najsłabsza. ta piąta nie jest No. taka jakaś wow, nie? No tak, Tam, no tak. Zresztą ja gdzieś widziałem już coś tam mówili, że 5-5-1-1 coś może być używane. Tak, też słyszałem o tym, że to z tym piątą też nie będzie jakoś super, no ale taka można powiedzieć, że średniawka, jeżeli chodzi o trzecią umiejkę, ale no ma pierwsze dwie bardzo mocne. Co do czwartej umiejętności, czyli Braving the Danger. Co o tym sądzisz? Damage redukcja, Mighty Healing. Czy to jest to, co mówiliśmy wcześniej, nie? Że leczenie tu jest naprawdę mocne. Bardzo tankowny jest ten marsz. Tak. Damage redukcja 40. Tu masz damage reduction, tu masz healing, tu masz normal damage chyba reduction było w poprzednim skillu. Masz HP, tu masz na ekspertyzie, zaraz przejdziemy, ale masz defensa. No. To jest naprawdę tankowny marsz i Ale popatrz, on tu ma w sumie łącznie ma 60% damage reduction. 20 i 40. ma bardzo duże statystyki, Masakra. bardzo duże. Masakra, to jest bardzo, no to, znaczy ktoś tam pisał, Aż że ci do przypomina, wiesz, Tak. aż mi się tak na pierwszy rzut oka przypomina jakiś Martel Ryszard z KVK2, no nie? No, Jak patrzę no. na tego dowód. To będzie, ktoś tam się śmiał, że w łucznicy będą mieli marsz, który zdetronizuje Chłonewski do dueli. No raczej to tak będzie, bo ciężko przy tym leczeniu, przy tej redukcji, Boże, to jest naprawdę mocnie. To jest naprawdę mocny dowódca. Ja się w ogóle dziwię, że Lilith wypuszcza coś tak mocnego, nie? Wiadomo, to jest single damage. On chyba dla kompletu, ten dowódca, to chyba mu brakuje, że miał AOE damage. Właśnie na ekspertyzie on jeszcze No, na ekspertyzie? Pretol? Oj, urwało nam Pretola, ale przejdźmy dalej. Jeżeli Perle Scanet Hard, ekspertyza, tu mamy 10% defa i 20%... O, Pretol wrócił. Pretol jesteś? Chyba nam go wyrzuciło i wrzuciło. Czasem tak jest, jak internety szwankują, a mi się zdaje, że zaraz będzie. Ale samo to, jak tutaj jest na tym... O, jesteś? Tak, coś mi tu Jesteś. przerwało. Spoko, to nic się nie stało. Natomiast skończyłem. Skończyłem właśnie mówić o piątej... Ekspertyza. No. Jeśli uleczy, to Mhm. dostaje kolejne statystyki, czyli Tak, 10% defa Mhm. i że zadaje 20% more normal damage. Mhm. A więc to jest kolejny plus. Nie, dla mnie ten dowódca no będzie, mogę się nawet pokusić, że to będzie TRS. To będzie meta i tylko jak to będzie sparowane, to już wiadomo, ci co będą testować, to odpowiedzą nam na to pytanie. No to będzie na 100% Mi się meta. najbardziej w tym dowódcu mi się podoba to, że jest uniwersalny Tak. i że można bardzo coś pomyśleć z artefaktami. Dokładnie. O. Wiesz, tu masz jakiś normal damage, to byś mógł, wiesz, z jakąś Attilonet połączyć. Ja go czy z widzę, Lucha. ja go Tu byś widzę, mógł, no. Z Liuczem No. mówiłeś, Atylą i jeszcze? No na przykład, jeśli Mhm. normal damage, nie? Na przykład jakiś marsz pod, nie wiem, pod event, nie mówię, że typowo pod pola, ale pod event na przykład jakiś z Ryszardem. Mhm. To jakiś, wiesz, healing i tak dalej. Mhm. Tu jest bardzo dużo opcji i naprawdę mi się podoba, że Lilith nie idzie tak, wiesz, 3 miesiące AOE metamarsz, no nie? Mhm. Mhm. No Tylko nie wiem jak ma działać dokładnie, wiesz, ten główny skill, że masz ten Health Strength through damage i jak w ogóle działa ten Mighty Healing Factor, Mhm. to no ja nie wiem jak to dokładnie działa. I no parowań jest mnóstwo, ale które będzie najlepsze i czy będzie to top 1 para, czy top druga, to jak zawsze trzeba poczekać na testy. Znaczy, no wiadomo, to można Nie ma co dawać wyroków.
to można testować różnie, no można to, na pewno będzie to jakoś rotowane między, czy to mi się zdaje, 4 dowódcami, tak, rozmawialiśmy wcześniej przed jeszcze nagrywaniem, że Zugę, czy tutaj nowy dowódca Shira, dobrze mówię? Shire chyba, tak? Dobrze mówię? A jeszcze się nauczyłem jej dobrze ale chyba tak? Shire. I Shire, Zugę, Herman i Ashur, nie? Że to będzie jakoś, może gdzieś tam YSG się jeszcze pojawi, ale tym dowódcem można powiedzieć, że trochę Boudica jednak idzie w odstawkę już, nie? Boudica pewnie za niedługo coś w muzeum dostanie, ale Boudica idzie w odstawkę. No już dowódca będzie może w trzecim marszu, no ale zobaczymy, no jest naprawdę multum kombinacji i no w top 2 marszach będzie na pewno w łukach ten dowódca, więc... Ja na pewno widzę to jako mistrz turnieju 1 na 1. No, to oczywiście, no, już nie kawaleria Huonewski pójdzie w niepamięć, więc wątpię, żeby to przetrzymali takiego dowódcę, nie? Który ma tyle redukcji, tyle leczenia, singiel ma mocniejszy od Huo. No nie. Wiesz, i nie ma co od razu go skreślać, bo nie ma AOE, bo tak samo masz Alex Liucze czy William Liucze, Tak, że tak. tam jeden AOE, drugi po prostu ma jakieś tam statystyki czy coś i to działa, więc tu może działać Zugę na przykład, Tak. okaże się, że Zugę to będzie jakiś potwór i tak Tak. dalej. Tak może być, no to prawda, więc no zobaczymy, jak to będzie w tym. Na pewno ten dowódca będzie miał jeszcze jedno zastosowanie, ale to zostawimy sobie do drugiego filmiku, który też dla was będziemy nagrywać, jeżeli chodzi o garnizon, więc no podsumujemy dowódcę na plus, nie? Bo ten na duży plus nawet, nie? Jak No. sądzisz? No jak sądzisz? No tak. No, ten dowódca... Uważam. Tak jak powiedziałem na początku, że mi się najbardziej podoba to, że wiesz, jest coś nowego, jest uniwersalność, jest użyteczność, nie musi być, wiesz, wszędzie gdzieś tam meta, coś tam, tylko jakieś specjalne zadania będzie miał choćby. Nie mogę się doczekać testów i jestem ciekaw, jakie będą z nim pary. Zobaczymy. Dzięki wielkie za to, że dzisiaj wpadłeś i mogliśmy nagrać filmik. Dzięki wielkie wam widzowie, że oglądacie, komentujecie, lajkujecie. Mam nadzieję, że zostawicie coś po sobie pod tym filmikiem, że też powiecie swoje parę zdań na temat tego dowódcy, jak wy go oceniacie. No tu bez dwóch zdań. Po pierwszych screenach łucznicy nie zapowiadali się dobrze, bo nie wiedzieliśmy wiadomo, jak ten Mighty Hill będzie wyglądał. A w tym momencie, no to się zaczyna robić takie mocne meta, nie? Więc no zobaczymy, no. Dzięki wielkie, Pretol, jeszcze raz. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Na razie, hejo. Dzięki, cześć.